Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy mięciutkie jak chmurka pączki z pomocą metody Tangzong. Takie ciasto jest bardzo puszyste, delikatne i dłużej zachowuje świeżość, a pączki są uzależniające. Gdy tylko wystygły, zjedliśmy z mężem po 4 sztuki. No co robisz? Składniki do przygotowania pączków. Tangzong 200 ml mleka, 50 g mąki pszennej. Mąkę wsypuję do mleka i dokładnie mieszam, żeby nie było grudek. Stawiam na kuchence i ciągle mieszając podgrzewam, aż masa lekko zgęstnieje. Nie musi bulgotać, nie musi się zagotować, wystarczy, że zacznie gęstnieć. Kiedy masa zgęstnieje, zdejmuję z kuchenki i mieszam na gładką masę. Gotowy tangzong przykrywam folią i zostawiam do całkowitego ostudzenia. Można też przygotować dzień wcześniej i przechować w lodówce. Składniki na ciasto. 550 do 600 g mąki pszennej typ 450 lub 480. Przygotowany wcześniej zimny tangzong. 250 ml ciepłego mleka. 1 jajko. 4 żółtka. 50 g cukru. 8 g suszonych drożdży lub 20 g świeżych. 1 łyżeczka skórki pomarańczowej lub innego aromatu. 2 g soli. 2 łyżki spirytusu. 4 łyżki oleju lub 60 g rozpuszczonego masła. Marmolada lub gęsty dżem do nadziewania. Drożdże wsypuję do letniego mleka. Mieszam i zostawiam na kilka minut. Po kilku minutach drożdże ładnie się rozpłynęły i mogę robić ciasto. W misce mam 550 g mąki pszennej. Wlewam mleko z drożdżami. Dodaję żółtka, jajko, cukier, szczyptę soli, łyżeczkę skórki pomarańczowej. Można też użyć skórki świeżo otartej. I tangzong. Link do skórki pomarańczowej w cukrze podam w opisie. Mieszam wszystko najpierw łyżką, a następnie mikserem. Ponieważ mąka jest różna, może się okazać, że ciasto jest trochę za rzadkie. Dodajemy wtedy 2-3 łyżki mąki. Gdyby było za gęste, dodajemy 1-2 łyżeczki mleka. Łopatką zbieram ciasto ze ścianek i znów miksuję. Do wyrobionego ciasta dodaję 2 łyżki spirytusu. Krótko miksuję. Na koniec dodaję 4 łyżki oleju. Można dodać 60 g rozpuszczonego masła. Ja wolę dodać olej, bo w czasie smażenia masło przechodzi do oleju, pieni się i przypala. Poza tym ciasto z olejem dłużej zachowuje świeżość.
Krótko wyrabiam, żeby ciasto wchłonęło olej. Wyrobione ciasto i miskę smaruję olejem. Przykrywam ciasto folią i zostawiam do wyrośnięcia. Miskę ustawiam na garnku z ciepłą wodą. Woda jest dobrze ciepła, ale nie jest gorąca i miska nie będzie dotykać do wody. Przykrywam ręcznikiem i czekam, aż ciasto podwoi objętość. Jeżeli mamy słoneczny parapet, to można po prostu ustawić na parapecie. Wyrośnięte ciasto wykładam na stolnicę posmarowaną olejem. Można też podsypać mąką, ale luźna mąka może się przypalać w czasie smażenia. Dłonie też mam lekko posmarowane olejem. Formuję wałek i dzielę ciasto na 15 części. Każdy kawałek zwijam w kulkę. Ciasto jest ładnie wyrośnięte i puszyste. Ja będę smażyć pączki z nadzieniem, ale można też usmażyć bez nadzienia. Przygotowałam odrobinę wody w miseczce do sklejania pączków. Porcję ciasta rozciągam na podłużny placuszek. Wykładam drzem i smaruję odrobinką wody, dosłownie 2-3 kropelki. Składam na pół i foremką umoczoną w oleju wycinam pączek. Foremka ma średnicę 8 cm. Pozostałe skrawki ciasta zagniatam i formuję kolejne 5 pączków. Uformowane pączki układam w formach na papierze do pieczenia. Przykrywam folią. Folię przykleiłam do formy, żeby nie opadła na pączki. Zostawiam na około 20 minut. W czasie, kiedy pączki rosną, włączam frytkownicę i przygotuję lukier. W misce mam 2 łyżki soku z cytryny. Dodaję około 100 g cukru pudru. Mieszam na gładką masę. Jeżeli lukier będzie za gęsty, to dodajemy odrobinę przygotowanej wody. Jeżeli będzie za rzadki, dosypujemy cukru pudru. Lukier mam już gotowy, jest lekko płynny. Przygotowałam też trochę drobno pokrojonej, kandyzowanej skórki pomarańczowej. Papier, na którym rosły pączki, przecinam na kawałki. Tłuszcz we frytkownicy jest już gorący, ma około 175 stopni Celsjusza. Wkładam pączki razem z papierkami. Po chwili wyjmuję papierki. Smażę pączki z obu stron na pączkowy kolor. Jeżeli smażymy w garnku, to możemy sprawdzić temperaturę oleju patyczkiem. Po włożeniu suchego patyczka do oleju powinny z niego uciekać bąbelki powietrza. To znaczy, że tłuszcz jest już rozgrzany. Nie trzeba nagrzewać tłuszczu za mocno, bo pączki spalą się z zewnątrz, a w środku będą niedosmażone. Kiedy pączki usmażą się z jednej strony około 3-4 minuty, przewracam je na drugą stronę. Usmażone pączki wyjmuję na ręcznik papierowy.
wkładam kolejną partię do smażenia. Jeszcze ciepłe pączki zanurzam w lukrze. I posypuję odrobiną kandyzowanej skórki pomarańczowej. Pierwsze pączki mamy gotowe, teraz muszą jeszcze wystygnąć. Kolejne pączki już się usmażyły. Wszystkie pączki są już gotowe. Pączki są delikatne, mięciutkie i sprężyste. Są jeszcze ciepłe, ale jeden przekroję, żeby zobaczyć, jakie są w środku. W środku pączek wygląda tak. Jest puszysty i bardzo ładnie wyrośnięty. Ciasto jest bardzo aromatyczne, delikatne i mięciutkie. Ja usmażyłam pączki z nadzieniem, ale można je również napełniać po usmażeniu. Ciasto jest leciutkie jak chmurka. Do następnego dnia pączki przechowujemy pod lekko uchyloną pokrywą. Przepyszne i bardzo delikatne pączki, które uzależniają i bardzo trudno jest odmówić sobie takiego przysmaku. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.